Dzień dobry. Znalazłem ostatnio na YouTubie filmik jakiegoś tumana, który twierdził, że w 3 minuty da się zlikwidować stukanie w sterach. I wiecie co? Nawet mam ten sam rower, znalazłem podobny kawałek dziadowskiego trawnika, na którym przeprowadziłem dokładnie tę samą naprawę, którą autor pokazywał na filmie. I ciekawi pewnie jesteście, czy pomogło. No to oglądajcie. W przeciwieństwie do tamtego dziada na jazdę testową założę kask, a nie tak, że niby krótka przejażdżka to nie trzeba. No na pewno. I czy to brzmi jak rozwiązany problem? No nie sądzę. I co, youtuberzyno? Skacze gólnie? I teraz tak całkiem poważnie już podchodząc do tematu. Co tu się w ogóle dzieje? Na ile pomógł ten prymitywny serwis na kolanie? Na jeden wyjazd. I to nie cały. Pod jego koniec, a to było jakieś 50 km, stuki wróciły z pełną mocą. Skoro się poprawiło, dalej wydaje mi się, że to coś tutaj. Ale dlaczego stuka, gdy szarpie za ramię korby? Z moich podejrzeń wynika to z tego, że szarpiąc tutaj za ramię korby, koło oparte o ziemię trzyma niejako widelec i tutaj się przegina rama. Bo ja naprawdę nie czuję żadnego stuku pod korbą. A słychać to w tym miejscu. Może rama mnie oszukuje. Nie byłby to pierwszy raz. Ale jest to fascynujące, nie? Dzisiaj jednak będę to robił, póki tego nie zrobię. Więc zaczynamy od sterów, ale już w taki prawidłowy sposób. I wiecie co? Wyciągnąłem ekspander. Ktoś mi ostatnio zasugerował, że mam za dużą szparę tutaj jak między ekspanderem a widelcem. I kurczę, coś może w tym być, bo widzicie ten pył? Tutaj na ząbkach ekspandera trochę się osadu zebrało. A patrzcie, co jest tutaj, co oznacza, że ten ekspander delikatnie, bo delikatnie, tego broń Boże nie wdychać. Powinienem w ogóle od razu taką maskę chyba przywdziać, bo taki pył karbonowy to nie najzdrowsza rzecz. To oznacza, że ekspander w środku rury sterowej pracował. Miał delikatne tarcie, wytarł trochę tą sterówkę. No wiecie, taki mały pyłek zrobił. Ja tu nawet nie czuję tych, widzę tylko ten drobny pyłek, ale to może być przyczyna tego stukania. Ciekawe. To co? Ja łożysk nie czyszczę, nie otwieram ich. Chodzą gładko jak chodziły i składam to z dobrze dokręconym ekspanderem i zobaczymy, czy przestanie stukać. Więc przetrzyjmy to wewnątrz. No jakoś bardzo brudne to nie jest. No. Tu już czysto. Na sucho. Sam ekspander czysty. Równomiernie na tych klinach rozłożymy te klocki cierne. Włożymy klucz dynamometryczny. 6 mm imbus. Damy na jakieś 5-6 bym tu kręcił. Kręćmy, 6. Nic się temu nie powinno stać. Dobra, 6 zaaplikowana, trzyma się to. Zaczyna się temat z pogranicza, jakie w rzeczywistości ekspander spełnia funkcję. Czy on tylko przytrzymuje przy ściąganiu sterów, czy w rzeczywistości trzyma cięższego rajdera, gdy cały system pracuje. Ja bym się skłaniał ku tej drugiej opcji, bo jeśli rider bądź riderka ważą parę kilo, to tam pal licho, nie? Ten system nie nagina się do tego stopnia, żeby na tym ekspanderze oprzeć jakąkolwiek siłę, nawet w trudnym zjeździe pewnie. Ale jeśli cały system przeginany jest przez 100 kg żywej wagi, no to już ten ekspander może zacząć odgrywać ważną rolę. W ogóle widzicie, jaką mam smarowniczkę, jaką końcóweczkę? Subskrybujcie, obserwujcie, to się dowiecie, jak sobie coś takiego skombinować. Łożysk już nie będę otwierał. To co, można byłoby w sumie to składać. Jeszcze tu trochę z góry nałożę. To rozcinamy trytytkę, na której to wisi.
podkładki. Może spróbujemy, bo mnie kusiło już ostatnio dać jedną niżej. Więc ściągniemy to teraz kapselkiem. Kapselek na jak mocno? No pewnie z 2-3 Nm, nie więcej. Ciężko rzec. Stery mają się dalej leciutko kręcić, tak jak robią to teraz. No i co? Na ziemię i można tu prosto chwytać. Po 6 na każdej, jeszcze skontrolujemy. Trzymanie klucza dynamometrycznego ma tu znaczenie, więc trzymam za rączkę. Wszystko ładnie klikło. Rozkręcam klucz od razu, zostawiam i coś strzeliło, czyli to dalej może nie być to. No to zaczyna się robić ciekawie. Czyli to nie był ekspander raczej. Jeszcze raz rozbiorę te stery. I jak to nie pomoże, to wzywamy księdza. I przyznam wam szczerze, że mógłbym mieć to już dłuższą chwilę temu, jak zresztą widzicie, zmienił mi się nawet strój, rozebrane, przeserwisowane i złożone. Ale mam ciekawe wieści, bo jak widzicie, pozbyłem się tylko koła. Ale patrzcie, co się dzieje. Łapię za ramę, za widelec. Słyszeliście? Chyba nie macie wątpliwości, strzela i to strzela w tym miejscu tu na dole. Czuć to intensywnie, ja mogę sobie tutaj kciuka podłożyć. O, ja czuję, jak mnie tłucze po palcu. Co by wskazywało na za lekkie skręcenie sterów, ale one i tak już nie kręcą się może jakoś słabo, ale są mocno ściągnięte, bo tutaj na topkapie mamy jakieś 3 Nm, co jest dość stosunkowo dużo. To się tak 2-3 dokręca pewnie. Aczkolwiek ja to zawsze na rękę dokręcałem, nigdy dynamometrem i było w porządku. O, i nawet popuszczając było słychać to pyknięcie. Martwi mnie to. Nie wiem, czy ja tu coś zobaczę rewolucyjnego, czegoś, czego jeszcze nie wiem. Ale czasami tak bywa, że trzeba się temu przyjrzeć 30 razy. Tutaj jest zieloniusieńki, czyściutki smar. Tutaj wszyściutko jest czyściutkie. Tutaj jest dopasowanie bardzo dobre, więc ten kąt się zgadza. Czy samo łożysko może wydawać takie dźwięki? O, słyszeliście to? Spróbujemy to wygenerować. To jest dolne łożysko. Ale czemu to dziadostwo wydaje takie dźwięki? A bez łożyska? Dolna bieżnia wydaje takie dźwięki w ogóle bez łożyska. Łożysko jest tu. Ci ja pierdolę. W ogóle zacząłem się tym bawić i się okazuje, że dolna bieżnia siedzi tak, że ją palcem wyciągnę. Poważnie. I to jest to. To była ta bieżnia. Tylko co teraz, jak ona takim luzem tu siedzi, że ja ją palcami wkładam, palcami wyciągam? Co, rama na reklamację? Bieżnia nie wygląda na wytartą, nie? To nie jest, wiecie, kwestia, że jest bieżnia wytarta. Tu nie ma żadnych opiłków. No drobne zabrudzenie, ale jak tam był luz, no to miało się gdzie wcisnąć. Ale to naprawdę drobne zabrudzenie. To nie jest tak, że tu się wytarł metal. I wiecie, oczywiście, że się człowiek nieraz śmieje, jak już nie ma pomysłu, że można wzywać księdza. No nie powiedziałbym, że bieżnia może sobie w ramię tak klikać. Nie przyszłoby mi to od razu na myśl. Wyczyszczę to, przetestujemy pewien środek chemiczny, który mam w zanadrzu. To jest w ogóle farba? Co to jest? Aha. No to jest tak świetnie zrobione, że jest pryśnięte w środku. Nie wiem, na ile to widzicie, ale to jest tam leciutko pryśnięte w środku. Wezmę sobie jakiś rozpuszczalnik. Tą farbę ze środka ściągnę po prostu, żeby ona złuszczając się nie umożliwiała tam takiego trzeszczenia, no bo to masakra. Dobra,
Moim asem w rękawie ma być Molicotto pasta smarna montażowa do elementów metalowych. Czy to aż taki czarny koń? Nie wiem. Zabełtamy to troszkę. Czy to w ogóle się nadaje na takie połączenie? Gdyby to było idealnie spasowane, to bym spokojnie nałożył. To by tylko wypełniło przestrzenie, żeby nic tam nie wnikało i właśnie nie trzeszczało. Ale czy takie połączenie, które jak widzicie wypchnięte ręką jest bez problemu, ta pasta montażowo-smarna wyciszy? No wiecie, na razie jest cisza. Ja domyślam się, że na pierwszej jeździe to będzie cisza, no bo cóż to się ma odzywać, tam jest teraz czysto. Pytanie, jak szybko tam się napcha syf, nie? Na ziemię. Kierka prosto. I zobaczmy, czy będzie cisza. No teraz jak widzicie, całym rowerem szarpie w tej pozycji. No i jest cisza. W takim razie egzorcyzmy można uznać za zakończone. Zły duch z główki sterowej został wypędzony. Na jak długo to starczy? I kiedy będą konieczne ponowne rytuały? Nie wiem, będę was update'ował, ale żeby was to nie ominęło, musicie subskrybować i oglądać kolejne materiały. Serdecznie dziękuję za wszelkie okazy wsparcia. Od wsparcia poprzez Patronite'a. Dzięki wam wszystkim, naprawdę doceniam. Po choćby komentarze, lajkowanie materiałów. No niby z jednej strony amatorstwo, no ale z drugiej strony jakoś trzeba budować to doświadczenie. I od teraz właśnie na przykładzie tego konkretnego wypadku, no i tego co się dowiedziałem, każdy kolejny raz jak będę robił stery, a będzie mi coś pukało, to poświęcę te 2 sekundy i szarpnę za dolną i górną miskę. No wcześniej mi się coś takiego nie przytrafiło, więc tego nie wiedziałem. A czy Molicotto GN Plus pasta smarna montażowa do elementów metalowych się sprawdzi? No to właśnie się okaże. Wydaje mi się, że tak. Bo patrząc na jej opis, niski współczynnik tarcia, wysoka odporność na nacisk, przeciwdziała korozji ciernej, wżerom, drganiom ciernym, ułatwia demontaż, zastosowanie połączeń wciskowych, łożysk tocznych, kołnierzy zębatych. No generalnie po opisie wydaje się, że to jest do tego, do czego to użyłem. Cieszę się, że moje doświadczenie wzrosło, a wasze nerwy nie musiały zostać nadszarpnięte tak jak moje przy tym, bo możecie się uczyć na moich doświadczeniach. Więc serwuję wam ten materiał z przyjemnością z mojej strony. Raz jeszcze. Cześć.